Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować taki tytuł, jaki ja ukrywałem już jakiś czas temu, jaki na mnie zrobił naprawdę solidne wrażenie, czyli Graveyard Keeper. Dlaczego akurat ta gra? No, ostatnio na Facebooku ja wam napisałem, że nie polecam finalnie takiego innego tytułu, który wpadł do Game Passa i który też był właśnie w podobnych realiach. Ten tytuł się nazywa While Iron's Hot, czyli właśnie to była taka dość głośna gierka ekonomiczno-przygodowa. I wtedy wiele osób mnie zapytało właśnie, co ja w takim razie polecam zamiast tej gry. No i wtedy moja odpowiedź była jedna: Graveyard Keeper właśnie. A jako, że to jest cykl gier dobre i tanie, no to do tego tą grę można też wyrwać dosłownie za grosze. Pytanie, czy ten tytuł jest dla was? Sprawdźmy. I tradycyjnie na początku sobie powiedzmy, o czym w ogóle ta gra jest. To jest tytuł głównie ekonomiczno-przygodowy ze szczątkowymi elementami walki. No ja wiem, że to tak wszystko to, co powiedziałem przed chwilą, to brzmi tak mądrze i profesorsko, no ale w sumie w ogóle nadal nie wiadomo, o co tutaj chodzi, więc postaram się to lepiej wyjaśnić. Podstawy rozgrywki to jest zarządzanie naszym ekwipunkiem, wytwarzanie przedmiotów, hodowanie jedzonka oraz wypełnianie zadań oraz rozmowy z postaciami niezależnymi. Walka tutaj, tak jak mówiłem, jest, natomiast odgrywa ona bardzo niewielką rolę i znakomitą większość gry obędziemy się właśnie bez niej. I teraz, jeżeli chodzi o sam świat gry, to tutaj robi się nietypowo. W tym tytule wcielamy się bowiem w takiego zwykłego, typowego kolesia, który sobie gdzieś tam żyje w jakimś mieście w teraźniejszości, no i pewnego dnia, jak on przechodzi przez ulicę, to go trzaska samochód i nagle on się budzi w kompletnie innym i do tego średniowiecznym świecie, gdzie wszyscy biorą go za tytułowego grabarza. Co więcej, nasz bohater odkrywa też, że z tego właśnie świata, do którego się przeniósł, nie może ani uciec, ani w ogóle nie może w nim umrzeć, bo za każdym razem budzi się właśnie w tym samym miejscu. Jedynym sposobem właśnie, żeby stamtąd się wyrwać i powrócić do swojego świata, jest rozwikłanie zagadki tego miejsca. Jako że my w tej grze gramy właśnie grabarzem, to do naszych dyspozycji będzie należało chociażby chowanie zmarłych, a z braku miejscowego księdza będziemy także prowadzić msze święte. I wszystko to przy akompaniamencie naszego gadającego kolegi w postaci takiej śmiesznej magicznej czaszki, no i robi się ciekawie. No i powiem wam tak, pomysł na tą grę jest ciekawy, no i wykonanie na szczęście jest równie dobre. Na początek ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę spojrzeli sobie na grafikę. Jak widzicie, to jest gra właśnie mniejszego studia, czyli to jest indyk, wykonana w formie pixel artu, czyli tu i ów, gdzie widzimy piksele, to jest taki specjalny styl. I pewnie niektórzy z was teraz powiedzą, że no kurde, no nie chce mi się grać w jakieś pikselowe gówno, bo to wygląda tak staro, no nie? Natomiast tutaj mogę was uspokoić, ten pixel art w tej grze jest naprawdę fajnie, naprawdę jest dopracowany, naprawdę jest szczegółowy i powiem wam, że nawet moja mama, która nie cierpi właśnie tych pikselowych gierek, to w ten tytuł, w Graveyard Keepera, zagrywała się cały dzień. W tej grze bowiem twórcy nie postawili jedynie na odpowiedni balans właśnie pomiędzy realizmem a pikselowością, ale przede wszystkim zaoferowali tutaj świetny klimat. Już po kilku godzinach, jak będziecie grali właśnie w ten tytuł, to dostrzeżecie, że tutaj tak jakby wszystko do siebie idealnie pasuje. Ten styl tekstur, te dialogi, te tajemnice, nawet jest tutaj święta inkwizycja oraz wszechobecny zabawny czarny humor. I to wszystko do siebie właśnie pasuje tak dobrze, że wydaje się, jakbyśmy po prostu mieli do czynienia z jakimś szwajcarskim zegarkiem. Ale to jeszcze nie koniec. Ten tytuł ma też coś takiego, co cholernie przyciąga do rozgrywki, a mianowicie uczucie progresu. To właśnie uczucie progresu jest często w grach pomijane i nie zawsze jest doceniane. Niegdyś to właśnie uczucie progresu, stawania się coraz silniejszym, parcia właśnie do jakiegoś określonego celu, wypromowało takiego kultowego klasyka jak właśnie Gothic. W tym staleńkim tytule no mieliśmy sporo problemów, tam grafika po prostu była do dupy, sterowanie też było zresztą do dupy, natomiast bardzo wielką przyjemnością w tym Gothicu było właśnie czuć, jak z każdym kolejnym poziomem doświadczenia my rośniemy w siłę i nasza postać może sobie pozwolić na więcej oraz otwierają się przed nami nowe możliwości w grze. I w Graveyard Keeperze oczywiście walka stanowi drugorzędną rolę, natomiast progres w tej grze został również świetnie zaprojektowany. W tym tytule właśnie, tak jak mówiłem, przez znakomitą większość czasu będziemy je sobie craftować, będziemy obmyślać oraz planować. W przeciwieństwie do większości tego rodzaju gier tworzyć możemy nie tylko przedmioty do bezpośredniego użytku, ale mamy tutaj przy tym naprawdę spory wpływ na sam świat gry. Przykładowo, nawet jako grabarz w tym świecie gry musimy zarabiać oczywiście pieniądze, chociażby na nasze utrzymanie czy potrzeby. No i na początku nasze zarabianie pieniędzy będzie się odbywało głównie przez właśnie pracę na cmentarzu, gdzie musimy dbać o jego wygląd, który też ma potem znaczenie w rozgrywce.
No i od tego też zależy, ile potem zarabiamy pieniędzy na mszach. I teraz prestiż naszego miejsca pracy, czyli właśnie cmentarza, możemy zwiększyć budując coraz bardziej wymyślne pomniki oraz groby, do których materiały oczywiście musimy sami zdobyć, a także uprzątając sam cmentarz. Gdy właśnie to na przykład już osiągniemy, to otwierają się przed nami kolejne możliwości. Niedługo się skapniemy, że możemy zarabiać pieniądze na lewo, wycinając to i owo z samych nieboszczyków przed schowaniem ich do grobu i możemy także postawić konfesjonał, w którym będziemy udzielać sobie rozgrzeszeń, oczywiście za kasę. I to nie koniec możliwości, ta gra daje nam możliwości praktycznie przez cały czas. Wkrótce odkryjemy, że możemy także rozkręcić własny biznes, sprzedając chociażby warzywa czy jakieś towary i wysyłając je paczkami do miasta. I w tym całym czasie, kiedy my będziemy przechodzili tę grę właśnie od samego początku aż do samego końca, cały czas czuć, że my mamy jakiś tutaj cel i cały czas pniemy się do góry i to ma właśnie jakiś sens. Czuć, że tutaj przez cały czas nie zostaliśmy właśnie postawieni sami sobie, że nie ma tu jakiegoś bezmyślnego grindu i to powiem wam naprawdę cholernie wciąga. Dodajmy do tego całkiem ciekawe dialogi, całkiem fajne zadania oraz konieczność nieustannego kombinowania, no i mamy naprawdę fajny tytuł, który naprawdę wciąga jak bagno. Jak wiecie, ja w tej serii zawsze mówię o grach ciekawych, które kosztują jednocześnie niewiele. I w tym przypadku również tak jest. Na Playce czy na Xboxie możecie liczyć się na cenę około 18 zł na promocjach, co jest moim zdaniem ceną naprawdę dobrą, natomiast na Switchu jest tutaj delikatnie drożej. Na Switchu tytuł kosztuje całe 20 zł, czyli jak na gry tej klasy, w której ja się bawiłem znakomicie, moim zdaniem jest to cena bardzo atrakcyjna i te dwie dyszki wydać na tą grę naprawdę warto. Graveyard Keeper to jest oczywiście indyk, no i niektórzy by powiedzieli, że takich gier, tego rodzaju indyków, właśnie takich przygodowych, jest na rynku całkiem sporo. Ja wam jednak powiem, że indyk właśnie indykowi jest nierówny. Na rynku właśnie mamy bardzo wiele tytułów, które aspirują do miana takich ciekawych gier niszowych, natomiast finalnie to może tylko procent, a może nawet i promil można uznać za naprawdę ciekawe, nie mówiąc już chociażby o szczegółach jak właśnie spójność świata gry, czy ciekawy gameplay. Graveyard Keeper ma wszystkie te cechy, on jest ładny, on jest spójny, jest dopracowany i cholernie wciąga naprawdę jak bagno. Mogę wam ten tytuł gorąco polecić, natomiast jeżeli po paru godzinach się naprawdę wciągniecie i będziecie w niego grać cały dzień, no to nie mówcie, że was nie ostrzegałem. Jednym słowem gorąco polecam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.